Dzień dobry z Krainy Łagodności, gdzie z koncertem wystąpi Maj. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo i nasza wycieczka będzie krótka. Możliwe, że zamkniemy ją w jednym dniu, a znajdujemy się w ciekawym miejscu pomiędzy Nowym Sączem a Tarnowem. Zapraszamy. W którym to miejscu odwiedzimy ten piękny dworek związany z życiem słynnego Polaka. Przemierzymy jedno z najpiękniejszych skalnych miast w Polsce, by dotrzeć tutaj. Miejsca iście baśniowego, a zakończymy w wielokulturowej Bobowej. Będzie sporo muzyki, mniej dźwięku, a na początek tradycyjnie muzyka. Co widać z wieży widokowej w Bruśniku? Widać Maj, który obok Października jest najbardziej utalentowanym malarzem pejzażystą w Polsce. Widać soczyste pasma polskich pogórzy, już nie gór, ale wciąż stojących ponad wyżynami i nizinami. W samym sercu Małopolski płynie rzeka Biała. Mija Beskid Niski i za Grybowem wpływa w dość łagodne jak na beskidzką skalę wzgórza i niskie masywy tworzące Pogórze Ciężkowickie i Rożnowskie. Ostatnie tchnienie górskiego krajobrazu, zanim wszystko od Tarnowa się wypłaszcza. Gdzieś po środku leży miejscowość Kąśna Mała, gdzie w zachodniej części Doliny Rzeki Białej leży pięknej urody dwór, otoczony w maju soczyście zielonym parkiem. Są takie miejsca w Polsce, które stają się jeszcze bardziej atrakcyjne, gdy poznamy ich historię. I tak jest właśnie z tym miejscem, w którym teraz jesteśmy. 2 dni temu było święto 3 maja, a to miejsce związane jest z jednym z najwybitniejszych Polaków i odzyskaną polską państwowością. Położony na Pogórzu Rożnowskim, skierowany jest na wschód, na Pogórze Ciężkowickie, łączy w pewien sposób te dwa ciekawe regiony. A ponieważ w miejscu tym znajduje się Centrum Paderewskiego, instytucja kultury, łączy ona wszystkich ludzi poprzez muzykę. A jej dyrektora okazuje się, że muzyka łączy też z naszym Bytomiem. Tak, rzeczywiście tak jest. Moje związki ze Śląskiem, z Katowicami, z Bytomiem są dosyć ścisłe. A wiążą się z tym, że jestem absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału Wokalno-Aktorskiego. W 2008 roku miałem ogromną przyjemność debiutować na scenie Opery Śląskiej w spektaklu Łucja z Lammermoor i to był początek mojej przygody z Operą Śląską. W tej chwili współpracuję z Operą Śląską również bardzo ściśle, nie tylko jako śpiewak operowy, ale również jako dyrektor tego miejsca. Wspólnie robimy różne projekty tutaj właśnie w Centrum Paderewskiego. Opera Śląska gościła tutaj w naszej sali koncertowej ze Strasznym Dworem, z Łucją z Lammermoor. W tym roku w sierpniu, zapraszam na ostatni weekend sierpnia, Opera Śląska zaprezentuje u nas Carminę Buranę Karla Orfa. Także te związki moje z Operą Śląską, ze Śląskiem, z Bytomiem są bardzo ścisłe i oczywiście ten powód, od którego przede wszystkim powinienem zacząć, to że moja żona Ewelina Szybilska jest śpiewaczką pracującą na etacie już od 11 lat w Operze Śląskiej, więc jestem częstym gościem tego teatru. A teraz przeskoczmy do naszej branży turystycznej. Proszę powiedzieć, kto odwiedza Kąśną Dolną? Jest to jedyna zachowana posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego na świecie, więc to jest magnesem przyciągającym turystów nie tylko z Polski, ale z Europy i z całego świata, żeby móc zobaczyć polski dom Paderewskiego. To było jego marzenie, żeby w Polsce mieć swój kąt, swoje 4 ściany, gdzie mógłby przyjeżdżać w miesiącach letnich, odpoczywać, przygotowywać się do swoich kolejnych tournée. Ale odwiedzają nas też melomani, którzy przyjeżdżają tutaj na wydarzenia artystyczne, którzy chcą posłuchać dobrej muzyki. Odwiedzają nas ci amatorzy muzealnictwa, bo w dworku znajduje się Muzeum Pamiątki po Ignacym Paderewskim, więc ten wachlarz i spektrum tych odwiedzających Kąśną jest naprawdę szeroki. Kończywszy na tych, którzy szukają wytchnienia od zgiełku miasta, którzy mogą w naszym 16-hektarowym parku posłuchać śpiewu ptaków, wypić dobrą kawę, poczytać książkę, poobcować z naturą. Nie zawsze historie związane z takimi obiektami są sielankowe. W tym przypadku się udało. Piękny efekt widzimy dzisiaj. A jaka była droga do tego momentu? Takim przełomowym momentem w moim przekonaniu był początek lat 90., kiedy to Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne przejęło dwór Ignacego Jana Paderewskiego w swoje posiadanie
I zaczęto tutaj rzeczywiście organizować koncerty i tworzyć kulturę. Później na kanwie tego Towarzystwa Muzycznego, Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego powstała instytucja Centrum Paderewskiego w Kończnej Dolnej i myślę, że to uchroniło to miejsce od degradacji, od zniszczeń, no bo już jako instytucja kultury mogła rzeczywiście zajmować się tym, do czego została przeznaczona i myślę, do czego patron tej instytucji i właściciel Kończnej na przełomie wieków ją przysposobił. Aranżacja wnętrz dworu przywołuje czasy, kiedy mieszkał tu sam Paderewski. Stałą ekspozycję stanowią meble, przedmioty użytkowe przekazane przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Usytuowany w salonie neorokokowym instrument to oryginalny fortepian Petrow, na którym Ignacy Jan Paderewski grał właśnie w tym domu. Kluczowym elementem wystroju jest wysokiej klasy fortepian marki Fazioli. Od 1996 roku grają na nim najwybitniejsi pianiści o międzynarodowej renomie. Dwa ciekawe oblicza Paderewskiego należy poznać albo je odświeżyć. Pierwsze to męża stanu, a druga to gwiazdy popkultury. Historycy sztuki, znawcy spierają się, które z tych oblicz jest ważniejsze. Ja myślę, że obydwa się uzupełniają i jedno bez drugiego nie istniałoby w takim zakresie. Paderewski jako mąż stanu, można by wyliczać jego zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości bez końca, ale to był człowiek, który całe swoje życie artystyczne, całą swoją karierę artystyczną poświęcił temu, żeby Polska była wolna. Mówi się, że Paderewski wygrał wolność Polski na fortepianie i nie ma tutaj żadnej przesady w tym. Przed Paderewskim otwierały się największe salony, największe gabinety świata, najpotężniejszych polityków. Wszędzie zawsze zabiegał o wolną Polskę, na wszystkich swoich koncertach grał muzykę polską. Niewielu z nas wie, że Paderewski wypromował za granicą tak naprawdę Fryderyka Chopina. A to, że traktat wersalski był jego sygnatariuszem, to, że wywalczył 13 punkt tego traktatu o wolnej Polsce, to, że spotykał się z prezydentem Wilsonem, to, że cały swój majątek poświęcił na odbudowę Polski po odzyskaniu niepodległości, to, że cały majątek po śmierci przekazał na rzecz państwa polskiego, to są fakty, o których powinniśmy mówić i postawy, z których my powinniśmy czerpać i uczyć się patriotyzmu właśnie od takich ludzi jak Ignacy Jan Paderewski. Paderewski superstar? Czy była jakaś większa gwiazda w historii polskiej muzyki międzynarodowa? W tamtych czasach na pewno nie, a myślę, że i w tych, gdy przeanalizujemy to, co Paderewski robił, jak był wielbiony w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie, to w dzisiejszych czasach naprawdę ciężko nam to ogarnąć, że się tak wyrażę, bo rzeczywiście to, że był noszony na rękach z portu do hotelu w Nowym Jorku, to, że zapełniał Madison Square Garden po brzegi swoimi koncertami, to, że grał na otwarcie Carnegie Hall w Nowym Jorku, to, że budowano linie kolejowe do miasteczek w Ameryce, żeby Paderewski swoim pociągiem mógł dojechać ze swoimi fortepianami, to są fakty i to, jak był wielbiony w Stanach Zjednoczonych, czujemy do dzisiaj, bo kult Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj jest bardzo, bardzo silny. Korzystając z przerwy i pierwszej rocznicy naszej samodzielnie wydanej książki Podróżuj bliżej, małe przypomnienie. Za nami już 6000 sprzedanych książek z doskonałymi recenzjami. Jeśli interesują Was właśnie takie mniej znane i ciekawe regiony w Polsce, to wydawnictwo idealne dla Was. Jednocześnie kupując nasze produkty, wspieracie naszą pracę. Zmieniamy trochę swój anturaż, bo tak będzie wygodniej. Natomiast w kwestii muzyki niewiele się zmieni, bo klasyczną zmienimy zaraz na muzykę natury. A teraz trochę śmieszna historia, bo koncert przyrody tak nas rozkojarzył, że nie zauważyliśmy źle zapiętego przez chwilę mikrofonu w aparacie. Teraz zobaczycie mnie ruszającego buzią, ale bez zarejestrowanego głosu. A ponieważ wierzymy w wyrozumiałość naszych widzów i poczucie humoru, postanowiłem, że narrator, czyli też ja, powtórzę pokrótce to, co dokładnie mówiłem w tamtym momencie, czyli playback. Na szczęście wszystko pamiętam. Tu o tym, że skalne miasta w Polsce kojarzą nam się głównie z Sudetami i słusznie, choć więcej z nich jest tam po stronie czeskiej.
W Karpatach reprezentują je rezerwat Wprzątki koło Krosna i tutejsze właśnie ciężkowickie Skalne Miasto. Skalne Miasto to nazwa potoczna, niefachowa, ale faktycznie wchodząc tu witają nas dwie baszty, jakby dwie strażnice, niczym w bramie miejskiej. A tu opowiadam o tym, że na studiach geograficznych geologia była jednym z trudniejszych przedmiotów i że nie opowiem wam genezy powstania tego typu formacji, ale gdy dokładnie się im przyjrzymy, widać, jak są ułożone warstwami poziomymi. To osady gromadzone przez miliony lat na dnie prastarego morza, a następnie poprzez ruchy górotwórcze wyniesione wysoko ponad powierzchnię i później wyrzeźbione, erodowane przez wiatr, wodę, bo piaskowiec jest bardzo łatwy w obróbce. A tu wspominam jeszcze, że takie miejsca były popularne w wieku XIX-XX jako niezwykle romantyczne, więc niewykluczone, że inspiracji czy weny poszukiwał tu sam Ignacy Jan Paderewski. Czego dowodem może być tablica ufundowana przez niego lub skała baszta nazwana jego imieniem. Labirynty ciężkowickich skał ciągną się wzdłuż niekoniecznie trudnego niebieskiego szlaku. Niektóre skały padły ofiarą wandali już dobre 100-150 lat temu. Zamiast markerów mieli coś metalowego, więc mogli to być również ówcześni kamieniarze, pracownicy kamieniołomów. Część piaskowców była wybierana pod budowę domów czy wspomnianej linii kolejowej, aż do momentu, gdy całość stała się rezerwatem przyrody nieożywionej, w którym władzę sprawują dziś nie człowiek, lecz skalne golemy jak Grzybek, Czarownica, Skała z krzyżem, Piramidy czy Orzeł. Na samym końcu wędrówki warto koniecznie odwiedzić miejsce, jedno z najbardziej magicznych w Polsce i tu opowiadam w tym przypadku, że słowo magiczne nie zostało tu użyte przesadnie, bowiem w wąwodzie ciężkowickim znajduje się m.in. wodospad Czarownic. Hokus pokus, czary mary, dźwięk w mikrofonie odblokowany. No i co? Mówiłem, że będzie na swój sposób magicznie, ale skoro nazwa wodospad Czarownic, czarownie też, bardziej nawet niż czarownicowato. Korzystając z okazji, jeszcze małe oświadczenie i ogłoszenie. Już pod koniec maja ruszamy na kolejną edycję naszej podróży Polska na przełaj. Tym razem ruszymy z Bogatyni do Suwałk. Motyw już znacie geograficzny, natomiast chcemy mocno wpleść właśnie takie miejsca jak tutaj. Baśniowe, bajkowe, fantazyjne. Oczywiście będą też zamki i pałace. Mamy nadzieję jak najwięcej ich nazbierać. Przygotowujcie swoje łapki w górę w pogotowiu, bo pierwsze odcinki myślę, że pojawią się gdzieś w drugiej połowie czerwca. Już teraz zapraszamy. Ciężko się opuszcza tak urokliwe zakątki, ale pora na nas. Idziemy do okolicznego miasteczka, będącego bazą tego regionu, gdzie na rynku przy własnej ławeczce siedzi i do niego przysiąść się można mistrz Paderewski. No to włączmy w takim razie. I podziękować na przykład za to, co zrobił dla Polski, a on odwdzięczy się również.
Ciężkowice zyskało prawa miejskie już w XIV wieku i rozwijało się dzięki położeniu na słynnym węgierskim szlaku. Nic dziwnego, że w XVII wieku już było ważnym i znanym ośrodkiem handlowym tutaj w okolicy, z możliwością oczywiście organizowania jarmarków. Wiele galicyjskich miasteczek, niewielkich, ale właśnie pod względem handlu ważnych, posiadało charakterystyczną zabudowę wokół rynku. To są słynne domy podcieniowe, które możemy zobaczyć między innymi w Starym Sączu czy w Lanckoronie, także tutaj w Ciężkowicach wokół rynku. Być może Ciężkowice za niedługo zyskają miano uzdrowiska z tym określnikiem zdrój. Tam na obrzeżach miasta powstaje takie centrum zdrojowe oraz centrum edukacyjne, edukacji ekologicznej. My nawet dobrze znamy te okolice, bywaliśmy tutaj niejednokrotnie w poszukiwaniu naszej wymarzonej działki. Niestety nie było nam dane. Pierwsza wiosenna burza wisiała nad nami, a my w planie mieliśmy jeszcze jedną miejscowość, dosłownie 10 minut na południe. Czy się uda? Na szlaku z Tarnowa do Nowego Sącza znajduje się miasteczko, w którym jeszcze ci bardziej wytrwali odnajdą ducha XIX-wiecznej Galicji. To Bobowa, która znana jest szerzej ze sztuki ludowej, z rękodzieła, konkretnie z koronek. I koronki z Bobowej są chyba równie znane jak te koniakowskie. Miasteczko, w którego symbolach widnieje ikonka koronek, ma też drugą, którą reprezentuje pewna niezwykła świątynia. Mimo ogromnych walorów nie jest to jednak gotycki kościół świętej Zofii o niezwykłej konstrukcji i urodzie, ani drugi gotycki kościół Wszystkich Świętych, stojący w sąsiedztwie bobowskiego dworu, zwanego zamkiem. Nam jednak chodzi o tutejszą synagogę, perłę Małopolski o nietypowym drewnianym froncie, barokowym wnętrzu. Tak samo w takim stylu jak tu Bobowe sobie. W 1732 roku szlachta sprowadziła Żydów do Bobowej, by uratowali w mieście handel. No i miasto, groziła mu degradacja. Ci przywrócili dość szybko świetność Bobowej, a w XIX wieku stała się nawet centrum ruchu hasyckiego. Żył tu i tworzył cadyk Halberstam. Na ślub jego wnuczki Mahemy zasłynął jako jeden z największych żydowskich ślubów w dziejach. Wyobraźcie sobie, do Bobowej przybyło wtedy aż 5000 gości. Dziś po żydowskiej Bobowej pozostała jedynie pamięć, między innymi w postaci pustki tej synagogi udostępnianej przez rodziny lokalnego fryzjera. Na ścianach widoczna jest odsłonięta spod pobiały dekoracja malarska przedstawiająca Jerozolimę oraz instrumenty muzyczne. Pobrzękuje gdzieś szałamaja, kornet, drumla na pamiątkę tamtego wielkiego żydowskiego wesela. Taka była nasza historia, a to jest nasza historia w pewnym sensie w pigułce, w miniaturze. Rzeczpospolita, później druga Rzeczpospolita oddychały dwoma płucami, aż w końcu przyszła burza, zaszło słońce i już nigdy tak nie było i chyba nie będzie. No i zaszło słońce tego dnia nad Pogórzami, przepędzając nas dość szybko z bobowskiego cmentarza żydowskiego w Galicji zwanego Kirkutem. Ten jednak należy do zdecydowanie najpiękniej położonych, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w życiu.